Siema, tu Wahacz. Poszukując małego crossovera w cenie poniżej 100 000 złotych, jedną z propozycji jest Kia Stonic. Dostałem ten model do testów na kilka dni w rozsądnej konfiguracji kosztującej właśnie poniżej 100 000 złotych. Sprawdźmy, czy warto się nią zainteresować. Przez rozsądek mam tutaj na myśli silnik 1.0 TGDI 100 koni mechanicznych z manualną skrzynią biegów, czyli podstawową turbodoładowaną jednostkę przewidzianą do tego modelu, pod którą występuje w cenniku wyłącznie wolno ssące 1.2 DPI i 84 konie. Mamy też tutaj środkową wersję wyposażeniową L, do której jednak nie zostało dodanych zbyt wiele opcji, bo jedynie te związane ze stylistyką i przełożyło się to na cenę samochodu wynoszącą 93 600 zł. Jeśli chodzi o wspominany wygląd, to osoby konfigurujące egzemplarz testowy dorzuciły za 3500 zł dwukolorowe nadwozie, w którym Stonicowi moim zdaniem jest zdecydowanie do twarzy, bo niecodzienna kombinacja barw i to jeszcze nie jakichś ponurych, a żywych i jasnych pasuje do tego modelu i pozwala się nim trochę wyróżnić na ulicy. Kombinacji dwutonowych jest jeszcze kilka, bo dach może być też czarny, a dół żółty albo czerwony i biorąc pod uwagę, że zwykły lakier metalik kosztuje 2500 zł, to warto za urozmaicenie dopłacić. Z kolei 17-calowe felgi aluminiowe pokazywane na nagraniach w wersji L występują w standardzie. Tworzy to fajny efekt końcowy, przy czym Stonic na rynku małych crossoverów jest wciąż propozycją dla osób poszukujących bardziej konserwatywnego nadwozia, bo nigdy nie był to model przesadnie efektowny, a teraz po 6 latach od premiery tym bardziej. Wciąż jednak w tej neutralności wygląda moim zdaniem bez zarzutu i po prostu ładnie. Tak samo w kabinie dostrzec można bardziej przyziemne podejście, bo mamy w niej zastosowane dosyć proste zabiegi stylistyczne, które jednak tworzą miły moim zdaniem dla oka efekt końcowy. Nie mamy też tutaj jakichś udziwnień pod kątem sposobu obsługi. Dużo dobrego dla estetycznego odbioru tej kabiny robią kolorowe wstawki, które nie wymagają dopłaty względem tego, gdyby te elementy miały mieć bardziej stonowaną kolorystykę. Ta sekcja szara również przyjemnie się prezentuje, podobnie jak jasne fragmenty na drzwiach. Gorzej wypada fakt, że od najwyższych partii, czy to drzwi, czy deski rozdzielczej, mamy twarde plastiki, które wyglądają właśnie trochę plastikowo, ale nie ma jakiegoś dramatu. Nie ma też tutaj fortepianowej czerni praktycznie wcale, dzięki czemu całość jest łatwa w utrzymaniu czystości. Jakieś drobniejsze elementy dobrze zostały wykonane, one nie wyglądają jakoś bardzo efektownie, ale nie można się do nich przyczepić, tak samo jak do spasowania. I to, że nie ma się do czego przyczepić, jest chyba tutaj kluczowe, ponieważ nie ma też tutaj jakichś rzeczy wyróżniających się bardzo na plus, ale jak na tę cenę zachowany jest przyzwoity, solidny poziom. No, bardziej w sumie mógłbym się przyczepić do tego, że podłokietniki co prawda są obszyte, ale pod tym obszyciem nie ma nic miększego, więc i tak dłuższy kontakt z nimi łokcia nie jest zbyt przyjemny. Chcąc dodać samochodowi więcej charakteru, czy to na zewnątrz poprzez pakiet stylistyczny, czy w kabinie za sprawą np. wstawek imitujących włókno węglowe, należy zdecydować się na topową odmianę GT Line. Wprowadza ona nie tylko zmiany stylistyczne, ale również oferuje najbogatsze wyposażenie, bo w standardzie dostaje się w niej chociażby nieobecne w aucie testowym światła LED, dostęp bezkluczykowy, nawigację, przednie czujniki parkowania i jeszcze kilka innych rzeczy. Chcąc mieć Stonica tak dobrego, jak to tylko możliwe, jest to oczywiście fajna opcja, ale wymaga ona dopłaty 9500 zł, zatem chcąc zachować cenę samochodu w rozsądniejszym przedziale, to znaczy poniżej 100 000, lepsza jest moim zdaniem testowana wersja L, której tak naprawdę niczego nie brakuje. Nie ma to oczywiście jakichś bajerów, ale jest automatyczna klimatyzacja, kamera cofania z czujnikami z tyłu, samościemniające się lusterko, czujnik deszczu i zmierzchu, czy trochę systemu bezpieczeństwa, zatem w takim małym crossoverze trudno jest mówić jakimkolwiek dokuczającym na co dzień braku. Chcąc podciągnąć wyposażenie wersji L do GT Line, można zdecydować się na któryś z opcjonalnych pakietów, gdzie zwłaszcza ciekawe jest Business Line, ponieważ za 5000 zł dochodzi większość dodatków obecnych w topowej odmianie. W obszarze silników Stonic prezentuje dosyć oldschoolowe podejście, bo nie ma tutaj jakiejś ostrej elektryfikacji palety i jej jedyną formą jest miękki układ hybrydowy w mocniejszym wariancie 1.0 TGDI 120 koni. Testowany z kolei wariant mający 100 koni mechanicznych to już zwykła turbodoładowana benzyna, a obecność wolno ssącego 1.2 DPI 84 konie obecnie to już coś niecodziennego. Wciąż jednak dopłata do mocniejszej turbobenzyny wynosi 3000 zł, zatem bazowe 1.2 nie oznacza
jakichś niesamowitych oszczędności, za to katalogowo ma rozpędzać się do 100 km na godzinę o niemal 3 sekundy wolniej niż auto, które dostałem. Lepiej zatem moim zdaniem wziąć litrowe TGDI, a w leasingu operacyjnym egzemplarz kosztujący tyle co testówka można mieć za 1147 zł netto przy założeniu 20% wpłaty własnej, 4-letniego okresu leasingu i 30% wykupu końcowego i takie warunki oferuje partner Wahacz TV, czyli firma Carlis Polska. Dla widzów kanału przygotowali też możliwość oszczędności na transporcie, bo po wpisaniu kodu Wahacz Free w polu uwagi składając zamówienie, auto zostanie dostarczone pod wskazany adres za darmo. Link do oferty wraz z kodem rzuciłem w opisie filmu, działa on też do innych modeli na stronie Carlis Polska. Myśląc o małym miejskim crossoverze i użytkując go zgodnie z nazwą w terenie zabudowanym, nie trzeba moim zdaniem dopłacać do wersji mającej 120 koni mechanicznych, ponieważ 100 koni, którymi jeździłem teraz, pozwalało mi bezproblemowo przemieszczać się w Warszawie z dobrym tempem. Zastanawiałbym się też poważnie nad dopłatą do automatu, która wynosi aż 8000 zł. Wiadomo, że z dwusprzęgłową skrzynią DCT jazda na przykład w korku będzie wygodniejsza, a i ogólnie z automatem życie jest przyjemniejsze, ale manual w stoniku też tego życia nie utrudnia. Mamy tutaj bowiem lekko pracujące sprzęgło, które jest neutralnie zaprojektowane pod kątem momentu, w którym silnik zaczyna reagować, zatem z płynnością podczas ruszania czy późniejszej zmiany biegów nie miałem problemów i bardziej można tu co najwyżej zawyć czasami silnikiem niż go zgasić. Sam lewarek pracuje w przyjemny sposób, to znaczy bez większego oporu czy haczenia. Mamy też trochę sprężystości podczas wskakiwania na miejsce docelowe. Nie ma tutaj żadnego bardziej wyróżniającego się charakteru o sportowym nacechowaniu, ale w aucie tego typu 6-stopniowy manual sprawdza się ok. Przy wyższych prędkościach 100-konny silnik też daje radę, o ile zdajemy sobie sprawę z jego ograniczeń, bo taka moc i chociażby katalogowy czas przyspieszenia do 100 km na godzinę wynoszący 10,7 sekundy sprawiają, że na ostre reakcje nie ma co liczyć. Podróżując jednak w normalnym tempie nie mogłem specjalnie narzekać, musiałem jedynie trzymać jednostkę napędową powyżej 2000 obrotów, ponieważ poniżej tej wartości dzieje się niewiele w kwestii zwiększania prędkości. Za to przyspieszań z niższych obrotów całkiem nieźle wypada kultura pracy, ponieważ 1.0 TGDI jest konstrukcją trzecylindrową, ale nie czuje się tego za bardzo wtedy za sprawą wibracji czy niezdrowego dźwięku. Po prostu samochód opornie przyspiesza. Ogólnie da się wyczuć w charakterze i mniejszym wygłodzeniu pracy jednostki napędowej, że pod maską są 3, a nie 4 cylindry, ale podczas jazdy nie zwraca się na to uwagi. Na postoju za to silnik ma tendencję do wpadania w nieprzyjemne wibracje i to już uwagę zwraca. Skrzynia trzyma jednostkę napędową podczas jazdy na szóstce z prędkością 90 km na godzinę na wartości 1900 obrotów, przy 120 km na godzinę jest to 2700 obrotów, a przy 140 km na godzinę okolice 3100 i takie zastopniowanie powoduje, że jadąc poza miastem obecność wyraźnie za niskich obrotów zazwyczaj nie będzie problematyczna. Podróżując na drogach szybkiego ruchu wciąż jednak czasami redukcja będzie wskazana, bo jadąc na nich rozsądny próg obrotów wynosi minimum 2,5–3 tysiące. Wtedy wciąż nie ma co liczyć na ostrość przyspieszania pozwalającą zawsze na przykład swobodnie wskakiwać na lewy pas na autostradzie, ale jadąc bez ciśnienia nie miałem problemów z bezpiecznym podróżowaniem. Też co pozytywne, czuję się, że silnik nie męczy się przy wysokich prędkościach, gdy się już utrzymuje, albo lekko tylko wtedy przyspiesza. Dodając do tego rozsądne wyciszenie jak na mniejsze auto, dostaje się model, który jest całkiem uniwersalny i nie musi być ograniczany tylko do terenu zabudowanego. Pod kątem spalania testowany Stonik w Warszawie uzyskiwał wyniki w okolicach 6–7 litrów na 100 km, na zwykłych drogach pozamiejskich komputer pokazywał około 5 litrów, na ekspresówkach 6,5 litra, a przy prędkościach autostradowych 7,5 litra. Właściwości jezdne auta też dają radę poza miastem, przy czym w nich również nie znajdzie się bardziej wyrazistego charakteru czy zaprojektowania do sportowej jazdy. Zawieszenie testowanej Kii zestrojone zostało w dosyć miękki, ale nie bardzo bujający się na większych nierównościach sposób. Przez jednak niezłe zmiękczanie mniejszych ubytków na wierzchni nie ma tutaj nieprzyjemnego dobijania, a pewna sprężystość nadwozia nie jest męcząca, tym bardziej, że mamy tutaj także dosyć miękkie fotele. Układ kierowniczy jest w Stoniku wygładzony w swoich reakcjach, ale poza tym nie czuje się przesadnego opóźnienia, że rusza się lekko kierownicą, nic się nie dzieje, zatem zapewnia on dobrą pewność prowadzenia i neutralne wrażenia. Testowany model słabszej wersji nie został wyposażony w wybór trybów jazdy, zatem żadnych ingerencji w sposób jego zachowania na drodze nie można dokonywać.
Komputer pokładowy wyświetlany jest pomiędzy zegarami w wersji L na ekranie 4,2 cala kolorowym. W bardzo przystępny sposób eksponowane są wszystkie najważniejsze rzeczy związane z jazdą. Mamy tutaj również ustawienia samochodu i to akurat mi się nie podoba, ponieważ co prawda logicznie zostało to wszystko pogrupowane w kategorie, ale ten komputer ma po prostu zbyt małą powierzchnię, jego wyświetlacz, aby te komunikaty się nie przewijały. Właściwie w każdym miejscu jakaś forma przewijania i oczekiwania, aż to wszystko się załaduje, żeby było na pewno wiadomo, o co chodzi, występuje i jest to na dłuższą metę irytujące, przy tym, że system inforozrywki w każdym egzemplarzu ma obecnie 8 cali, nie powinno moim zdaniem mieć to już miejsca i te ustawienia powinny zostać tam przeniesione. Sterowanie komputerem odbywa się z prawej strony kierownicy. Mamy też tutaj przełączniki odpowiadające za tempomat. Z lewej strony z kolei obsługuje się system audio oraz telefon. Sporo jest tutaj też wszystkich przycisków, ale są one świetnie zaprojektowane, dobrze pogrupowane i finalnie nic się nie myli, łatwo można się do nich przyzwyczaić. System inforozrywki w wersji bez nawigacji ma trochę starsze oprogramowanie, bez niektórych bajerów, jak na przykład wgrane dźwięki natury, które można sobie odtwarzać, ale nie jest to realnie żaden problem. Mamy tutaj dobrze zaprojektowany, ergonomiczny interfejs, dobrą szybkość działania, niezłą całkiem rozdzielczość, za to bardzo dobrą reakcję na dotyk. Jeśli chodzi o funkcjonalność, to jest ona dosyć podstawowa. Telefon, multimedia, jest także możliwość podłączenia smartfona i to się zdaje główną tutaj funkcjonalnością. To jest taki interfejs, żeby sobie podłączyć czy to Android Auto, czy Apple CarPlay. Niestety Android Auto wymaga podłączenia przez kabel, tylko Apple CarPlay jest bezprzewodowe. Sterowanie systemem jeszcze ułatwia rząd fizycznych przycisków oraz pokrętła znajdujące się pod nim. Fizyczny jest również panel klimatyzacji. Jego obsługa nie powoduje żadnych trudności. Jeszcze trochę niżej mamy dwa gniazda 12V oraz USB. Są to dosyć niedzisiejsze proporcje, więc jakiś adapter może być tutaj wskazany. Na szczęście z tyłu mamy kolejny port USB. Oba są w standardzie A. Kluczyk stonika ma formę scyzoryka, odkładając już rymy na bok. Mamy tutaj konstrukcję, która jest cienka, niezbyt ciężka, więc nie przeszkadza w kieszeni. Jest też bardzo solidnie zmontowana oraz wykonana z dobrej jakości plastiku o przyjemnej dla oka fakturze. Frontowa szyba w stoniku nie jest jakoś mocno pochylona, co skutkuje też niezbyt długim podszybiem. Maska jest bezproblemowo widoczna z perspektywy kierowcy, a dodając do tego, że nie jest ona też zbyt długa, no to wyczucie przednich krańców nadwozia w tym samochodzie jest proste. Widoczność na boki jest dobra, z tyłu poprzekątnej słupek jest umiarkowanie masywny. Tylna szyba, jak na wysokość całego nadwozia, jest dosyć też wysoko poprowadzona, jest za to sporych rozmiarów, kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem. Kamera cofania w stoniku oferuje kiepską rozdzielczość, a co za tym idzie szczegółowość obrazu, ale jest ona i tak używalna. Dostajemy tutaj za to bardzo dobrą płynność oraz rozsądnie kontrolowaną perspektywę, dzięki czemu obiekty znajdujące się po bokach kadru nie zdają się być nienaturalnie blisko. Jadąc wolno stonikiem, kierownica stawia w nim mały opór, nie taki w stylu najmniejszych mieszczuchów, ale bezproblemowy. Dostajemy tutaj również niewielki promień skrętu, a dodając do tego gabaryty wynoszące 414 cm długości i 176 cm szerokości bez lusterek, dostaje się bardzo przyjazne auto do terenu zabudowanego. W mieście, ale nie tylko, wkurza tylko asystent utrzymania pasa ruchu, który reaguje zbyt agresywnie i nieraz w momencie, w którym wcale nie jest potrzebny. Na szczęście można go łatwo wyłączyć z kierownicy. Szkoda, że trzeba to robić po każdym uruchomieniu auta. W kabinie stonika nie znajdzie się żadnych dekoracyjnych źródeł światła. Obecne są za to instrumenty pokładowe podświetlone na intensywny czerwony kolor. Mamy też tutaj trochę bieli na zegarach i ta kombinacja wypada moim zdaniem naprawdę przyjemnie dla oka. Coraz rzadziej można spotkać taką kolorystykę we wnętrzach samochodów, a szkoda, ponieważ pomimo tego, że nie ma tutaj żadnych jakichś dodatkowych elementów świetlnych, które byłyby bardziej wysmakowane, to te czerwone elementy tworzą fajny, nacechowany trochę sportowo nastrój. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to tylko sterownik lusterek na drzwiach się go nie doczekał. Warto jeszcze wspomnieć, że w biedniejszej wersji systemu inforozrywki bez nawigacji kolorystyka interfejsu jest bardziej stonowana. Nie ma tutaj takich intensywnych, neonowych kolorów jak w wersji z nawigacją, dzięki czemu lepiej moim zdaniem pasuje do czerwieni, która znajduje się wokół.
Halogeny w światłach głównych w wersji L przekładają się też na prostszy wzór diodowych segmentów do jazdy dziennej względem wersji z pełnymi LEDami z przodu. Kierunkowskazy są wtedy żarówkowe. W kierunkach w bocznych lusterkach diody już za to występują. Z tyłu w testowanej odmianie królują żarówki. Te w światłach pozycyjnych całkiem dobrze zostały zakamuflowane w lampach i ogólnie stonik po zmroku w konfiguracji, jaką dostałem, wygląda moim zdaniem przyzwoicie, ale też niczym się nie wyróżnia. Jak ktoś chce mieć konkretniejszy styl oświetlenia, to zawsze może dopłacić. Bazowe światła w stoniku może nie mają LEDów, ale zostały za to umieszczone w soczewkach i ten fakt powoduje, że pod kątem poziomego odcinania strefy jasnej od ciemnej wypadają całkiem nieźle. Też do mocy świecenia, jak na żarówki oczywiście, nie można się przyczepić. Zatem chociaż kręcić nosem można z kolei na brak diodowych świateł w standardzie, to jednak w porównaniu z budżetowymi LEDami w odbłyśnikach stosowanymi przez coraz większą część konkurencji, inna droga obrana przez kije się broni, chociaż też pewnych rzeczy jak inna, cieplejsza barwa światła się niestety nie przeskoczy. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi nie mam żadnego zapasu wolnej przestrzeni, ale moje kolana co najwyżej lekko stykają się z miękkimi oparciami. Nad głową jest podobnie, to znaczy margines jest minimalny, ale gdy się mocno wyprostuję, to jedynie moje włosy trochę stykają się z podsufitką, więc też nie jest źle. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w bardzo niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa nie została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Bagażnik testowanej Kii ma 332 litry pojemności. Dostajemy tutaj dosyć wysoki próg załadunkowy jak na takie auto, sporych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Po bokach z obu stron w kufrze dostajemy po haczyku na jakieś torby. Jest też z lewej strony niewielka kieszeń. Podłoga może być zamontowana w dwóch położeniach. Wcześniej pokazywałem w wyższym, teraz pokazuję w niższym. Jeśli jest ona w niższym, to lekko się tutaj na końcu unosi. Pod nią znajduje się miejsce na chociażby dojazdowe koło zapasowe. Po złożeniu oparć drugiego rzędu siedzeń i spółką w wyższym położeniu dostaje się podłogę bez żadnego uskoku. Podsumowując, Kia Stonic to naprawdę udany samochód, który ma bardzo spójny charakter, to znaczy nie stara się w żadnym obszarze być awangardowy czy sportowy, a stawia bardziej na rozsądek i ponieważ tego rozsądku mu nie brakuje, czy to przy okazji kształtu cennika, sposobu obsługi czy prowadzenia, to ogólne wrażenie zrobiło na mnie naprawdę pozytywne. Jeśli ktoś chce zachować jego cenę na możliwie niskim poziomie, ale jednak bez przesadnych cięć w wyposażeniu i późniejszych wyrażeniach z użytkowania, to testowana konfiguracja wypada moim zdaniem optymalnie. I to wszystko, co przygotowałem o Stonicu. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlist Polska i ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!